Dzień dobry widzowie. Na starcie tego filmu chciałbym parę zdań powiedzieć na temat tego całego plebiscytu. To może na początek te dobre informacje, nie ma ich za dużo. W skali województwa udało się zająć 7. miejsce ze 178 głosami. Jeżeli chodzi o samo miasto Wrocław, to jest to miejsce drugie. I tu bardzo wszystkim pięknie dziękuję, którzy zdecydowali się na mnie zagłosować. Wynik jest w miarę dobry, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, o których za chwilę. Jeszcze raz bardzo dziękuję, było mi niezmiernie miło. Teraz przechodzimy do tych negatywnych informacji, ale na wstępie jeszcze raz zwracam się do widzów, którzy oddali głos. Bardzo, ale bardzo Was przepraszam. Sam udział w tym plebiscycie był tutaj nie do końca przemyślany. Niemałe kontrowersje wzbudziły sam system głosowania. Tak jak głosowanie poprzez SMS można było jeszcze przeboleć, mimo że tam też były problemy, bo doszły mnie informacje, że po prostu sieci komórkowe blokowały te SMS-y premium, więc niektórzy do końca nie wiedzieli, jak zagłosować. Drugim sposobem na zagłosowanie było wykupienie jakiejś tam usługi premium, prenumeraty. Nie do końca wiem, co to było. Dzięki czemu mogliśmy przeznaczyć ileś tam głosów na danego kandydata. Tak jak jeden SMS liczył się jako jeden głos, tak można było wykupić poprzez kupno tej usługi. To chyba maksymalnie było 50 głosów. W środowisku gamingowym takie praktyki nazywa się pay to win. No przecież to było do przewidzenia, że zaraz zlecą się Wallet Warriory i zaczną głosować sami na siebie. Jeżeli chodzi o zwycięzcę tutaj w regionie wrocławskim, bo to najbardziej śledziłem, to jestem tak prawie pewien, że 170, 180 może głosów zwyczajnie kupił. Albo przez jakieś fake konta i głosował sam na siebie, ewentualnie wysyłając pieniądze po, nie wiem, rodzinie, znajomych, tak, i żeby oddawali na niego te głosy. Przecież to bardziej przypomina nie plebiscyt na najlepszego kierowcę, tylko plebiscyt na tego, kto da więcej. Właściwie to jest licytacja. Także jeszcze raz bardzo Was przepraszam, że namawiałem Was na udział w tym głosowaniu. Jest mi wstyd po prostu. Zwyczajnie znałem, jak te mechaniki działają. No nie przeanalizowałem do końca tego. Wyglądało to na pierwszy rzut oka bardzo ładnie. Na zasadzie takiej rywalizacji. Ja zawsze lubiłem rywalizować. No niestety wyszło beznadziejnie. Zanim zorientowałem się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, no było już za późno, żeby to zatrzymać. Jedynie co mogłem zrobić, to tylko dzwoniłem po rodzinie, przyjaciołach, aby nie oddawali na mnie tych takich płatnych głosów, gdyż po prostu nie chciałem w tej żenadzie już uczestniczyć. Nie chciałem się zniżać do takiego poziomu, że kupuję głosy sam na siebie. Aby Wam naszkicować, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, i użyję teraz znowu terminologii gamingowej, tryhardami. Zobaczycie teraz SMS-a, jakiego wysłała redakcja, gdzie podała w nim złą godzinę zakończenia plebiscytu. O pół godziny się to tylko różniło. Za 2 dni przychodzi kolejny SMS, że wkradł się błąd i jest podana prawidłowa godzina zakończenia. No domyślam się dlaczego. Zwyczajnie ludzie zasypali redakcję jakimiś wiadomościami, która godzina jest prawidłowa. No dlaczego? No, żeby oddać głos sam na siebie, jak najpóźniej jest to tylko możliwe.
Przykładowo 20:59 i 30 sekund najlepiej. Tak, żeby już przeciwnik nie zdążył zareagować. Nagroda w tym plebiscycie to było jakieś tam 2000 zł dla zwycięzcy. I teraz pomyślcie sobie, co to będzie w tych ogólnopolskich finałach. Gdzie tutaj za 2000 ludzie, no nie wiem, no wyprowali sobie flaki, żeby tylko wygrać. A w takim ogólnopolskim finale będzie 40 000. No przecież oni posprzedają własne matki, żeby tylko to wygrać. Tak na marginesie, jakbyście szukali jakichś usług autokarowych we Wrocławiu, no to uderzajcie do zwycięzcy. W końcu to najlepszy kierowca we Wrocławiu. Prawda? Yes, yes. A kto wie, a może nawet i w Polsce. No to już zależy od przelanej kwoty. Dobra, bo się rozgadałem jak zwykle. Zasady tego plebiscytu były w sumie jasne. Nie udało mi się tutaj tego wyłapać odpowiednio. Zrobiłem błąd, że w ogóle wystartowałem. No mogę mieć pretensje właściwie tylko do siebie. A teraz zapraszam na film. A few moments later. Bye, have a great time. Tak, uderzyła w autobus. Wybierz strefę kuponów i aktywuj kuponowanie z żabką oszczędzanie. Chrupki Cheetos 85 gramów za 3. Mają rozmach, skurwysyny. Z witaminą C w 3 różnych formach. Kapsułki Ceviton 1000 to najwyższa dzienna dawka witaminy C. A Ceviton Active to kapsułki. Kolekcja ciastek Bonitki 700 gramów, jedynie 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 oraz ręcznik kuchenny Total Absorption Queen 85 litrów, tylko 13,90. Surprise, motherfucker. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Okay. Co za szum.
Co to się stanęło? Wspieraty w akcji. Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach z 0%. RRSO. Tylko 12,99. Jak firma? Dziękuję, bardzo dobrze. Zarobiony jestem. Człowiek sukcesu. Dodać konto wybrać dla biznesu. Darmowe i konto biznes. To średnio V8. No tak średnio bym powiedział. Elektryczny V8. You ignorant peasant! Słucham panią. Takie spóźnienie na autobus. Ale z czym jest problem? Proszę mi powiedzieć. Jeden autobus w ogóle nie przyjechał, pani taki spóźniony przyjechał. Jak 5 minut jestem spóźniony. Tak, ale wcześniejszy też nie przyjechał. Stoję tutaj 25 minut. Ale one dzisiaj jeżdżą jak przyjdzie świetnie. Także proszę mi takich gestów nie wykonywać, jak pani jest niezorientowana też. 15 minutes later. A dla pana proszę pod rozkładem napisać znaczek i pod znaczkiem, że w takie dni nie jeżdżą autobusy, bo ja tego sprawdziłam, nie pisze nic. Standard unijny. Nie jestem z tego kraju, nie wiem, bardzo przykro. To musi taka informacja stać. Wszędzie na zachodzie stoi. Ale to kto to ja mam napisać? Nie, tylko panu mówię, bo nie stoi, skąd pan? No było podane i w mediach społecznościowych, i w internecie, i w lokalnej prasie. To należy do rozkładu, ja wszędzie na świecie takie informacje stoi w rozkładzie pod spodem i przepociąga przy autobusach. Na zakończenie filmu chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, tak trochę na gorąco. W piątek 9 maja miał miejsce na ulicy Suchej tragiczny wypadek. Autobus potrącił pieszą na przejściu dla pieszych.
Nie chcę za bardzo tutaj wskazywać jakoś winnego, ani wypowiadać się na temat wypadku, bo od tego są odpowiednie służby. No, ale tak patrząc po zdjęciu, to uderzenie miało miejsce w pieszą z lewej strony autobusu. No to by raczej świadczyło o jakiejś tam nieuwadze kierowcy. No, pewnie znalazła się piesza za słupkiem, schowała się. No i doszło do tragedii. Bardziej co bym chciał poruszyć, to jest miejsce oraz zachowanie pieszych w tym miejscu. Przejście dla pieszych na ulicy Suchej jest to przejściem o ruchu niekierowanym. Sama ulica Sucha jest wyłączona jako takiego ruchu. Mogą tylko pojazdy dopuszczone poruszać się tam, czyli autobusy, taksówki, policja, jakieś służby miejskie. Jest tam to wyszczególnione. Ruch jest tam, jeżeli chodzi o pojazdy, niewielki. Jednak w godzinie szczytu popołudniowego ruch pieszych jest bardzo duży. To jest jedna wielka rzeka ludzi przetaczających się z galerii handlowej na dworzec i z dworca do galerii. Jak to wygląda z perspektywy kierowcy autobusu? Podjeżdżamy pod to przejście i napotykamy, tak jak powiedziałem, masę ludzi, do których przepisy nas zobowiązują do przepuszczenia ich przed przejściem dla pieszych. Ja powiem teraz brutalnie. Aby w godzinach szczytu popołudniowego przejechać tam, to należy zwyczajnie delikatnie wtoczyć się na to przejście dla pieszych i zmusić pieszych do zatrzymania. Nie da się inaczej. Inaczej będzie ten autobus stał minutami, a ludzie cały czas będą się przetaczać. No takie rozwiązanie wybrał sobie tam organizator ruchu. Wielokrotnie kierowcy autobusów zgłaszali całą sytuację, do jakich tam patologii dochodzi. To tak latami było. Nikt nigdy z tym nic nie zrobił. Aż w końcu musiało dojść do takiej tragedii. To była tylko kwestia czasu. To, że urzędnicy nie robili z tym fantem nic, to może trochę przesadziłem, bo na pewno wypili sobie kawkę, zjedli serniczek. O to się nie bójcie. Jeżeli chodzi o zachowanie pieszych, to idą i idą. Nic ich nie interesuje. To, że ja podjeżdżam autobusem, który jest wypakowany, powiedzmy, w godzinach szczytu po dach, gdzie ludzie też chcą wysiąść, nie wiem, śpieszą się na jakiś pociąg, nic ich to nie interesuje. Buzia w telefon i przechodzą przez przejście dla pieszych. Nie powiem, czasem zdarzają się bardzo w porządku piesi, którzy chcą przepuścić ten autobus, bo widzą po prostu, co się dzieje. Nawet czasem starają się zatrzymać innych pieszych, no ale to nic nie daje. Od razu są stłamszeni przez resztę, która wchodzi na przejście dla pieszych i nic ich kompletnie nie interesuje, bo oni mają pierwszeństwo. I tylko to, oni są najważniejsi. I tu jest taki mój mały apel, jeżeli poruszacie się w tamtych rejonach lub przyjechaliście do Wrocławia i będziecie przechodzić przez to przejście. Zachowajcie się też jak ludzie. To naprawdę dla Was to będzie 10-15 sekund, postoicie sobie, ten autobus przejedzie, wypuści pasażerów i pojedzie sobie. Naprawdę nic się Wam nie stanie, jak na chwilę przystaniecie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli przechodzimy przez przejście dla pieszych, przed którym zatrzymał się jakiś duży pojazd, zachowajmy od niego dystans. Od autobusu najlepiej metr. Jeżeli to jest ciężarówka, nie wiem, 2-3 metry. Te pojazdy mają naprawdę duże martwe punkty. Nikt nie chce potrącić pieszego. Nikt nie chce mu zrobić na złość. To nie o to tu chodzi. Każdy chce z nas bezpiecznie prowadzić pojazdy i nikomu nie zrobić krzywdy. Także
Im dalej od takiego pojazdu przechodzimy, tym lepiej. Mamy czas na reakcję, na ucieczkę. Kierowca nas też może zauważyć, jeżeli nas wcześniej nie widział. Ok, dzięki za obejrzenie. Uważajcie na siebie i do zobaczenia w następnych filmach.